Gdybym nagrywał dzisiaj odcinek o miejscach w Szwajcarii, które trzeba zobaczyć, to zacząłbym dokładnie tutaj, czyli w Lauterbrunnen. A jestem tutaj z zupełnie innego powodu. Jest to także mekka base jumperów, czyli tak zwanych między innymi ludzi wiewiórek. Zapraszam serdecznie na odcinek. Howdy, my name is Mike Brewer. And what you do here in Switzerland? I'm here in Switzerland jumping off of those mountains. Wow. How long you make it? I've been jumping out of airplanes for 14 years and jumping off of cliffs for 7 years now. Wow. And do you think that Lauterbrunnen is the mecca for base jumpers? Is this the best place to do this stuff? Yeah, Lauterbrunnen is definitely one of the best places in the world to train base jumping. We've got all these gondolas here. They take us right to the top of the mountain, and then we can walk over 5 minutes, jump off, get our training laps in. And then if you don't want to do that, all around here there are super high mountain jumps where you can go for your nice long walk and then jump off of them and fly all the way back to here. So overall, it's got so much to offer. Because I appreciate you guys. You're not crazy. You are just amazing what you do. This is. I would like to make it, but I don't have this courage. I think. Yeah. But why do you make it? Is this adrenaline? Is this? I wouldn't really say adrenaline too Hobby. much. Hobby. Not a big adrenaline person. I just I really love to fly, and there's no more fun place to do it than in the mountains. So Okay. yeah, it's my sport. I've dedicated my life to it, and I really just love flying. Uh-huh. And what would you say to a person that would like to jump, but what should be the first step into it? Yeah, the first step into base jumping is just to go call up your local skydiving operation and go for a tandem skydive and see if you like jumping out of things, jumping out of a plane, you know. Okay. And then that's the first step on your journey if you want to get to where we are now. And how many jumps have you made? I've made about in your life? 6,000 jumps in my life. 6,000 jumps. Yeah, Wow. yeah, it's Wow. fun. They're still all really fun. Still all really fun. Yeah. And you are here every month, as you said, in Switzerland. Yeah, I live in Utah in the United Utah? States, Oh. but I come and go every month to Switzerland to train and stay current and progress because it's such a good place to train. And how long does it take to make it ready for next flight? for you? Yeah, it's 15 to 20 minutes from this situation to Oh. putting it back in the container and hiking back up the mountain. And you fly like 10 seconds from up there, maybe? Well, If you're it lucky. depends. I mean, we could fly for much longer from up there with the wingsuit, or if we take the wingsuit off and we just fly with our body, then yeah, about 10 seconds. Okay. But it's worth it. Yeah, it's a pretty good 10 It's seconds. Really good 10 seconds. Yeah. At Best least seconds. that's what I tell my girlfriend. Really, really nice to meet you. I hope to see you somewhere up there in the mountains one Yeah. more time. Sure you will. Thank you very much. Thank Nice you. to meet you. Właśnie super, że spotkałem przed chwilą Mike'a. Mike Brewer ze Stanów Zjednoczonych, dokładnie ze stanu Utah. Przyjeżdża do Szwajcarii, mówi co najmniej raz w miesiącu, żeby oddawać te skoki. Potwierdził, tak jak słyszeliście moje słowa, że jest to
Mekka. Lauterbrunnen to jest najlepsze miejsce do oddawania takich skoków na świecie. Mike, można powiedzieć, że zawodnik Red Bulla, zajmuje się tym praktycznie zawodowo. Szczęśliwy, młody, sympatyczny, przemiły człowiek. Miałem wielkie szczęście, że go spotkałem i udostępnił mi nawet swoje wideo z tych skoków. Akurat to są skoki wczorajsze, ale z tego samego miejsca. Ta dolina jest po prostu niesamowita. Jedna z najgłębszych takich dolin i najdłuższych w ogóle na świecie. Te warunki do oddawania tych skoków oni tu mają po prostu idealne. A żeby oddawać takie skoki, to należy zarejestrować się tutaj i taką opłatę opłacić, bo te lądowiska należą do, na przykład na działkach u rolników są ulokowane, oni mają z nimi podpisane umowy i opłata 50 franków na rok. Także nie jest źle, ale tak jak wyczytałem, na przykład jest taka jedna platforma do oddawania skoków o niku Hans i akurat z niej nie mogą korzystać, bo rolnik, z którym mieli podpisaną umowę na lądowanie na jego działce, pisze dosłownie, że znowu jest zły i wygłosił im umowę, więc musiało tam coś się wydarzyć większego. Where are you from? Southern India. Ah, India. Yeah. And you come to Switzerland to jump from the cliffs. Yeah. It's the best place in the world. Yeah, Switzerland. Really? Because the accesses are quite easy. Like Ah. you can do up to 5-6 jumps a day. So Okay. How many jumps have you done today? just one. Just First one. today. Ah, so we'll okay. probably go up for more. Wow, wow. Nice. And you are with your friend. Yeah, he's my coach. Your coach. Yeah. yeah. Oh, really nice. Wow. I would like to make it, but I am not so brave like you. You just need to Practice, put yeah. some time and Yeah, effort into it. And, yeah. How long do you make it? How long make you this? How long? How long? How many years have experience? So you need, meaning I have about 10 years experience. 10 years Yeah. experience. Oh, okay. So you made a lot of jumps. I've got about 75 jumps with the base. Oh, okay. Yeah, with skydives more. Oh, So, yeah. nice. Thank you very much. Yeah, thank you. Where Have you a from? good day. Poland. Nice. Okay. Poland, but I live in Switzerland. Okay. Yeah. Wonderful. Yeah. Have a good time. Bye bye. Great jump. Jak się okazuje, skoczkowie to bardzo otwarte, sympatyczne osoby. Można poczekać, nawet zapytać jak skok, jak w ogóle do tego doszło, że zaczęli skakać. Także bardzo, bardzo fajni, sympatyczni ludzie. Muszą każdy skok zgłosić do takiej firmy Air Glacier, która obsługuje helikoptery i mają na przykład 2 minuty na oddanie skoku. I jeżeli ktoś skoczy, nie zgłaszając takiego skoku, to może mieć niezłe kłopoty. Mandaty zaczynają się od 6000 franków, ale jest to śmiertelne zagrożenie i jest tu bardzo dużo paralotniarzy, helikopterów i innych latawców. Wiem, że się czasem powtarzam i nadużywam pewnych słów i mówię na przykład, że coś na mnie robi ogromne wrażenie, ale ta dolina naprawdę robi ogromne wrażenie. Tutaj legendarny wodospad Staubbachfall o wysokości prawie 300 metrów. Jest to jeden z najwyższych tego typu wodospadów w Europie, czyli takich swobodnie opadających. Teraz troszkę mniej tej wody, ale jak byłem tu ostatnim razem, to wyglądało to dokładnie tak.
i tam można wejść nawet za tą spadającą wodę w wydrążonej skale jest tunel i tak jak zobaczycie zaraz, można się tam nieźle zmoczyć. A tutaj w Dolinie Lauterbrunnen znajduje się takich wodospadów 72. Może nie wszystkie aż takie wysokie, ale robiące wrażenie tak czy inaczej. A w wielu krajach na świecie te skoki są nielegalne, base jumpingowe, ponieważ na przykład w Polsce nie można dawać takich skoków. Żeby skoczyć ze spadochronem w Polsce, musisz mieć zapasowy spadochron. A wiewiórki mają tylko i wyłącznie możliwość zabrania jednego spadochronu. Więc w Szwajcarii jest to legalne, tutaj w Lauterbrunnen. Jest ogólnie dyskusja polityczna, czy powinni tego zabronić, ponieważ tych wypadków zdarza się jednak co roku kilka na pewno. Praktycznie każdy sport jest niebezpieczny, tak samo ludzie giną w wypadkach. Tak samo samochodowych, na przykład rowerowych, uprawiając sport czy chodząc po górach. Więc oni tak samo mają prawo to robić. Tyle, że statystycznie jest to bardzo, bardzo niebezpieczny sport. Tak jak mówiłem, jest to mekka base jumperów, ale nazywane jest to miejsce także Doliną Śmierci, ponieważ tylko i wyłącznie tutaj, w rejonie Lauterbrunnen, od lat 90. zanotowano 70 przypadków śmiertelnych, czyli bardzo dużo. W sumie na świecie zginęło niestety tych ludzi około 500. W samej Szwajcarii chyba około 100, z tego co pamiętam. I jest ten sport uznany przez szwajcarską organizację zapobiegania wypadkom za najbardziej niebezpieczny na świecie. Porównali wszystkie sporty praktycznie dostępne dla zwykłych ludzi i uznali, że akurat ten jest najniebezpieczniejszy. A tutaj przy rzece, pod tymi klifami, z których oni skaczą, znalazłem takie miejsce, które właśnie upamiętnia niektórych tych skoczków, którzy niestety zginęli. Te klify, te urwiska, to mają w niektórych miejscach ponad 700 metrów wysokości. I oni lecą sobie tak nawet między 150 a 250 km na godzinę. Tutaj niedaleko stąd, po drugiej stronie tych gór, znajduje się inne bardzo, bardzo znane miejsce w Szwajcarii, czyli Grindelwald. Jest to niesamowicie turystyczne miejsce, praktycznie jeszcze bardziej niż Lauterbrunnen, ale tutaj to jest tak jeszcze troszkę w miarę spokojniej i jest lepszy klimat. Dla mnie Lauterbrunnen numer 1. Spora kolejka, żeby wejść tam do środka tej wydrążonej skały i zobaczyć ten wodospad od środka. Ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować za obejrzenie odcinka i widzimy się w kolejnym vlogu. Hej!